Cześć, witajcie. Tym razem wracamy po około 3-tygodniowej przerwie. Był dosyć taki dłuższy sen zimowy, ale wracamy z zaległymi materiałami. I takim pierwszym zaległym materiałem będzie właśnie recenzja The Outer Worlds. Jest o czym rozmawiać, bo to dosyć specyficzna gra RPG i mam nadzieję, że spodoba właśnie ten materiał. Zanim przejdziemy do The Outer Worlds 2, warto cofnąć się w czasie i przypomnieć, czym w ogóle jest Studio Obsidian. Obsidian powstało w 2003 roku i od samego początku składało się z ludzi, którzy robili RPG. Zanim to było modne w sumie. Trzon studia stanowili byli pracownicy Black Isle Studio, ekipy odpowiedzialnej za pierwsze Fallouty, Planescape Tournament czy Icewind Dale. To ludzie, którzy wychowali się na klasycznych narracyjnych RPGach, opartych na wyborach, dialogach i konsekwencjach. Dlatego właśnie korzenie Obsidian są tak mocno osadzone w gatunku RPG. To studio, które zawsze stawiało na pisanie, decyzje gracza i wolność rozwiązywania problemów. Nawet jeśli technicznie czy budżetowo nie wszystko zawsze dowoziło. I to jest bardzo ważne, kontekst do dalszej części tej recenzji. The Outer Worlds w 2019 roku było dla mnie cichym hitem i bardzo udaną grą RPG. Obsidian po sukcesach Pillars of Eternity, zarówno 1 i 2, chciało zrobić coś, co już kiedyś im wyszło, czyli Fallout New Vegas. A że nie mogli zrobić kontynuacji, bo Bethesda nie była zainteresowana lub nie chciała, postanowili stworzyć własnego Fallouta, tylko że w kosmosie. I w 2019 roku to faktycznie się udało. Wiadomo, skala była mniejsza, mieliśmy sporo powtarzalnych przeciwników, różniących się głównie wariantami kolorystycznymi. Było stosunkowo mało broni, mało przestrzeni do eksploracji, ale sam trzon gry, czyli dialogi, wybory, ich konsekwencje oraz różne ścieżki rozwiązywania problemów oraz właśnie systemy RPG były zrealizowane po prostu zajebiście. No i mamy 2025 rok, wychodzi The Outer Worlds 2, gra, która już w trailerach obiecuje robić wszystko lepiej, bardziej, więcej i mocniej, jednocześnie wyśmiewając branżę gier oraz jej postawy. I ten trailer jest kwintesencją tego, co gra chce przekazać. Problem w tym, że The Outer Worlds 2 stało się więźniem własnych słów. Zamiast celnej satyry często dostajemy autoparodię. Gra, która miała śmiać się z branży, momentami sama staje się wystawiona na własne słowa i nie wychodzi w tym rozrachunku najlepiej, bo niestety robi wiele rzeczy gorzej niż część pierwsza. Ale pytanie, czy jest to zła gra? I o tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszej recenzji. Zabiorę was w epicką podróż po kosmosie. Będziemy łgać, kłamać, dążyć do własnych celów po trupach. Wszystko to na pokładzie naszego statku Incognito. Z załogą złożoną z robota, chłopczyka z loczkami i kobietą z ręką kraba. Tak, z ręką kraba. Oj, długo by opowiadać, a to tylko część naszego wesołego kosmicznego cyrku. Zapraszam do oglądania. Grę otrzymałem od Xbox Polska, a grę ogrywałem na PlayStation 5. Studio Obsidian nie ma ostatnio łatwego czasu w branży gier. Najwięcej wątpliwości pojawiło się po premierze Avowed. Tak jak The Outer Worlds miał być Falloutem w kosmosie, tak Avowed miało być Skyrimem w świecie Pillars of Eternity. Na co wskazywał ten pierwszy trailer, taki z lecącą strzałą przez pole bitwy. Chyba każdy to pamięta i wyszło dość cienko, miałko, słabo, beznadziejnie. Możecie szukać różnych synonimów tych słów i napisać je w komentarzach, a najpopularniejsze dostaną od Skowa serduszko. Patrząc na odbiór graczy na całym świecie, szybko pojawiły się pytania, czy Obsidian nadal ma to coś, czy The Outer Worlds 2 udźwignie oczekiwania po udanej części pierwszej, oraz czy nie powtórzą się bolączki widoczne wcześniej w Avowed. Wy już wiecie, że to nie do końca się udało, ale zacznijmy po kolei. Zacznijmy od kreatora postaci, bo nie spędzimy tu zbyt dużo czasu. Czysto pod względem wykreowania naszego bohatera opcji jest całkiem sporo. I każdy może stworzyć postać taką, jaką chce, tylko że przez większość gry i tak naszego bohatera nie będziemy widzieć, chyba że w zarządzaniu ekwipunkiem albo gdy oddalimy kamerę. Wiecie, jak w grach Bethesdy, możemy grać zarówno z perspektywy pierwszej, jak i trzeciej osoby. Z czego ta pierwsza jest zdecydowanie lepsza, a ta trzecia jest strasznie drewniana i koślawa. Od klasyka gier wannabe Bethesda. Potem wybieramy przeszłość postaci, trochę jak w Cyberpunku 2077. Oczywiście to, co wybierzemy, wpływa na konkretne statystyki,
ale odbicie w dialogach pojawia się dosłownie raz na jakiś czas. Więc jeśli liczycie na dużą liczbę unikalnych dialogów wynikającą z waszej przeszłości, możecie się bardzo zawieść. Dalej mamy cechy, czyli wybór kilku pozytywnych, jak i negatywnych. I to jest spoko, określamy w czym jesteśmy dobrzy, a w czym nie. Dosyć naturalne i proste, tylko że w tym aspekcie system predyspozycji z pierwszego The Outer Worlds był zrealizowany lepiej. Ten tutaj nie jest zły, ale sprawia wrażenie mniej rozbudowanego. Na bazie cech wybieramy umiejętności, a z czasem rozdysponowujemy też punkty w atuty. Wszystko działa poprawnie, tylko znowu skala wydaje się mniejsza niż w części pierwszej, pod względem samego kreatora. Gdy już wyjdziemy z kreatora i zaczniemy grać, pojawiają się pewne naleciałości skyrimowe, ale nie do końca. Po prostu jak coś robimy, to się dzieje. Przykładowo, jeżeli dużo kucamy, gra może zaproponować nam cechę, dzięki której poruszamy się szybciej kucając, ale jednocześnie dostajemy efekt skrzypiących głośnych kolan przy stawaniu. Albo gra otwarcie nabija się z gracza, dając cechę konsumpcjonizm, jeśli kupiliśmy edycję premium. I szczerze to podobało mi się bardzo, że nawet taka malutka autoironia i pojawia się to w grze. To jest naprawdę fajne i trafione, tylko szkoda, że tych dodatkowych cech, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, jest po prostu mało. Do tego same poziomy wbijamy dość wolno. W skrócie, tworzymy postać i kształtujemy ją na przestrzeni całej gry i to już od nas zależy, czy chcecie skradać się i walczyć po cichu, być wygadanym, mówiącym ciętym językiem, czy głupim wojownikiem, który nie myśli, tylko atakuje wszystko, co się rusza. Gra wam na to bez problemu pozwala, to kwestia waszej wizji i wcielenia się w postać, którą sobie wymyślicie. Bo w końcu na tym polegają RPG, prawda? Jeśli chodzi o świat The Outer Worlds 2, nadal dzieje się w systemie Arcadia, znanym z pierwszej części. Zwiedzamy kilka planet, a każda oferuje inny typ terenu. Jeden to obszar górski, inny przypomina klimaty ala tropikalne itd., itd. Jednocześnie dostajemy większe obszary do zwiedzania, no i oczywiście eksploracji. Więc tak jak pierwszy trailer mówił nam, że gra będzie większa, no to mówił prawdę i raczej tutaj Demagog z X, dawniej Twitter, dałby weryfikację częściowa prawda, bo owszem, mapy są większe, bardziej rozległe niż w pierwszej części, tylko że przemierzając kolejne kilometry na piechotę, można odnieść wrażenie, że albo nastała apokalipsa, albo wdrożono jakoś dziwną dyrektywę wyludnienia. Jakby to powiedział Marcin Najman, tu nikogo nie ma, albo Krzysiu, gdzie jesteś? Tylko tym razem Krzysiem Stanowskim może być każdy NPC w grze, bo ich kurwa nie ma. Podczas przemierzania ścieżek, no, symulacja nie istnieje tego żyjącego świata. I tu zróbmy szybki reality check tego, co obiecywał trailer. Weryfikacja faktów znowu niczym Demagog z portalu X, dawniej Twitter. O większym świecie i większych mapach już mówiłem, więc to mamy za sobą, ale w trailerze dosłownie podają hasła więcej broni, mocniej, bardziej, intensywniej. I znowu to jest częściowa prawda. Tak, dostajemy więcej broni, zarówno zwykłych, jak i legendarnych, unikalnych, jak zwał, tak zwał. Tyle, że większość z nich kończy w ekwipunku jako śmietnik i bezsensowny lód. Na początku wiadomo, bierzemy wszystko, co się da, ale później trafiamy na jedną unikalną broń, potem drugą i trzymamy je bardzo długo. A cała reszta to po prostu złom do sprzedania. Już pominę fakt, że wizualnie to jest zaledwie garstka typów broni, które różnią się głównie efektami specjalnymi. No dobra, lecimy dalej. Kolejna obietnica z trailera. Więcej rodzajów przeciwników i znowu tutaj uwaga, znowu częściowa prawda. Tak, rodzajów przeciwników i czytam wrogów jest więcej, ale jeśli na danej planecie walczymy z jaszczurkami, krabami, zmutowanymi jaguarami, to będziemy je bić do usranej śmierci na jednej mapie, tylko w różnych wariantach. Małe, duże, średnie, z innymi efektami ataków. I dobra, ktoś może powiedzieć, przecież tak było w pierwszej części. No było, tylko mamy te same stworzenia, były porozrzucone na całym świecie, a tutaj twórcy przynajmniej starają się, żeby każda planeta i biom miały coś swojego, a nie tylko inną paletę kolorów. Z jednym punktem trailera można się zgodzić. Jest więcej wybuchów i akcji, tylko wszystko okraszone jest dużym chaosem. System walki jest całkowicie inny niż w części pierwszej. Znika to takie wannabe VAT z Fallouta,
i nie ma za to żadnego sensownego zamiennika, ale to akurat dobrze. W zamian dostajemy przeciwników gąbki na pociski, szybkie zużycie amunicji i częste zgony. Ktoś by mógł powiedzieć, a to dopiero początek zalet tej gry, tylko że no nie do końca. System walki ani bardzo mi nie przeszkadzał, ani nie był w tym na tyle dobry, żebym go chwalił. On po prostu jest. Jak już wspomniałem wcześniej, możemy nakładać na przeciwników różne efekty. Ja osobiście grałem wielkim młotem z efektem elektryczności, który paraliżował wrogów albo wytrącał ich z równowagi. Są też inne efekty, ogień, trucizna, jakieś bonusy sytuacyjne itd. Walka bywa irytująca i lekko chaotyczna, ale w sumie taka miała być, bo w końcu to seria powstała na modłę Fallout New Vegas, tylko że po swojemu. Ale przejdźmy do najbardziej kontrowersyjnej rzeczy w tej grze, czyli tego, co już wcześniej wspominałem, symulacji żyjącego świata i tu niestety wypada to bardzo słabo. Psuje to kompletnie poczucie przygody, bo co z tego, że spotkamy NPC siedzącego na stołku, który mówi, że jego zwierzak choruje, skoro on będzie siedział tam cały czas, albo zamiatał piasek pod domem na podłożu z piasku 2 metry dalej. Chyba rozumiecie ten absurd. Po co system kradzieży, skoro mogę okraść całe miasto, okoliczne domy i sklepy, bo NPC zazwyczaj stoją w miejscu albo przechodzą metr dalej, w jedną, w drugą stronę i tyle. I najzwyczajniej w świecie nie czuję konsekwencji swojego działania w otwartym świecie. Przemierzam kolejne kilometry w poszukiwaniu przygody i spotykam jedynie agresywną faunę i florę albo oficera kosmoluba leżącego na ziemi, bo jego oddział został zaatakowany przez kraby. I on będzie tak pewnie leżał do końca kurwa gry. Mamy na przykład scenę z przestraszonym żołnierzem, który chce wrócić do domu, bo nie ma broni. Opis mówi nam, że cały się trzęsie, ale kompletnie tego nie widać. Słyszymy to tylko w tonacji głosu, bo mimika twarzy nic nie mówi, animacje są praktycznie żadne. Okej, daję mu granat, bo w sumie czemu nie? Krzyczy, że coś słyszy, ja nic nie słyszę. Muszę sobie sam dopowiadać, że jego oddział zginął, jest straumatyzowany. Pewnie sobie coś ubzdurał i cały się trzęsie. Nagle granat wybucha, choć sam rzut też nie jest widoczny i mamy eksplozję. I tu właśnie mam problem. Wiele rzeczy tu działa na półgwizdka i liczy na wyobraźnię gracza, trochę jak w klasycznych papierowych RPGach z mistrzem gry, gdzie trzeba było sobie dużo dopowiadać. Tylko że tutaj robi to wrażenie nie zawsze zamierzonego zabiegu, a raczej braku w realizacji. Ja osobiście lubię dopowiadać sobie własne fabuły, kim jest moja postać, jakie mam motywacje i robić taki trochę roleplay jak Paris Platinów na streamach. Ale wiem, że nie każdy tak potrafi i przerzucanie aż tyle odpowiedzialności na gracza jest dość ryzykowne. Mnie to czasem wybijało z imersji, ale byłem w stanie wiele rzeczy dopowiedzieć mimo braków bodźców na ekranie. Po tej tyradzie przejdźmy do rzeczy, które naprawdę zagrały. Dialogi są napisane bardzo dobrze. Podoba mi się cięty język, możliwość bycia totalnym dupkiem, wyśmiania rozmówców albo grania good guy'a. Ale to klasik. Dużo żartu, dużo przerysowania i to wszystko działa w tym świecie. Fabuła, na wstępie powiem krótko, w pierwszej części była lepsza. Tutaj wcielamy się w agenta dyrektoriatu Ziemi, a naszym początkowym celem jest infiltracja pewnej stacji i pozbycie się anomalii. Potem pojawiają się motywy zdrady, ucieczki, pościgu i właściwie tyle wam powiem. Nie będę się rozwodził, bo łatwo o spoilery. A fabuła wiąże za sobą pewne konsekwencje i wybory i lepiej je poznać samemu. Znacznie lepiej wypadają zadania poboczne, tu naprawdę czuć konsekwencje i kreatywność. I tutaj uwaga, lekki spoiler, dla zobrazowania tej kreatywności przykład z towarzyszką Ines. Ines działa na potrzeby cioteczki, ale z czasem nasze drogi się krzyżują i możemy przekonać ją do naszej ekipy i spróbować jej pomóc. Problem w tym, że Ines powoli umiera przez nieprzejęty wszczep. Musimy znaleźć lekarza i nowe wszczepy i teraz tutaj mamy decyzję. Możemy jej zaproponować wszczep z szczypiec kraba, który daje potężne obrażenia, albo wszczep zmutowanego jaguara, który daje jej możliwości leczenia naszej ekipy. I to właśnie my decydujemy, co ona dostanie. Potem możemy ją znowu albo kopnąć przysłowiowo w dupę, albo działać razem i próbować odciągnąć ją od cioteczki, mimo że dalej wierzy w jej rację. I takich zadań jest więcej, z nieoczywistym rozwiązaniem, gdzie pozornie proste zlecenia okazuje się czymś zupełnie innym. I to jest serio zajebiste w tej grze.
Zanim zakończymy to wszystko, chcę jeszcze porównać The Outer Worlds 2 do Skyrima. Na dobrą sprawę możecie wstawić tu również Fallouta 3 albo Fallouta New Vegas, bo sens tego porównania pozostaje dokładnie taki sam. Chodzi mi o jedno. Pod względem zadań pobocznych, dialogów i rozmów z towarzyszami bawiłem się w najnowszym dziecku Obsydianu bardzo dobrze. Serio to są elementy, w których studio wciąż potrafi dowozić. Problem polega na tym, że nie potrafię się w tę grę wczuć tak jakbym chciał, nie potrafię jej doświadczyć. I to wszystko rozbija się o temat, który przewija się przez całą tą recenzję, czyli symulacja świata. I tutaj weźmy takiego Skyrima, to jest gra, która żyje i oddycha. W lasach spotykamy dziko zwierzynę, wilki, niedźwiedzie, dziki, jelenie, kuny, jenoty, wiecie jak to szło. W świecie trwa wojna domowa, więc możemy natknąć się na patrole cesarskich, gromowładnych, ich obozowiska, nawet potyczki między frakcjami. Ale najważniejsze jest to, że zwykli ludzie tam żyją. Mają swoją rutynę, muszą wstać rano, czy uprawiać pole lub iść do pracy. Otworzyć sklep o konkretnej godzinie i zamknąć go o konkretnej godzinie, rąbać drewno, prać ubrania, pójść do karczmy wieczorem. I to wszystko dzieje się niezależnie od nas. Przemierzając świat Skyrima możemy natknąć się na losowe zdarzenia, ataki najemników, bo wcześniej kogoś okradliśmy, spotkania wampirów, karawany kupców, dziwnych NPC-ów na naszej drodze. I to są rzeczy, które sprawiają, że czujemy się, że świat na nas nie czeka na gracza, tylko po prostu sam sobie istnieje. Mógłbym zrobić osobny film tylko o tym, jak bardzo Skyrim potrafi udawać żyjący świat, tak samo Fallout 3 czy New Vegas. I teraz zestawmy to z The Outer Worlds 2. Ten świat jest makietowy, tak jak mówiłem wcześniej. NPC stoją w miejscu, czasem przejdą 2 metry w jedną stronę albo w drugą stronę. Nie mają rytmu dnia, nie reagują na to, co się dzieje wokół nich. Eksplorując planetę czujemy, że wszystko jest ustawione pod questa, pod dialog, pod scenkę. A kiedy scenka się kończy, no ten świat zamiera. I żeby się wczuć, trzeba bardzo dużo sobie dopowiadać. I podoba mi się porównanie z wcześniejszego segmentu. Czyli dokładnie tak, jak w klasycznych papierowych RPGach, gdzie mistrz gry opisuje sytuację, a reszta dzieje się w naszej głowie. I to mnie boli najbardziej, bo dialogi są świetnie napisane, zadania poboczne są bardzo dobrze napisane, towarzysze są dosyć ciekawi. Ale brakuje tej warstwy, która sprawia, że świat staje się czymś więcej niż planszą do odgrywania questów. W Skyrimie mogłem po prostu iść przed siebie i coś się działo. The Outer Worlds 2 muszę aktywnie szukać treści, a pomiędzy nim mam długie momenty pustki. Dlatego właśnie porównuję The Outer Worlds 2 do Skyrima, Fallouta 3 i Fallouta New Vegas, nie po to, żeby powiedzieć, że to zła gra, tylko po to, żeby pokazać, czego jej brakuje. To jest bardzo dobry RPG pod względem pisania, wyborów i dialogów, ale jako świat do zanurzenia się wypada dość średnio. I to jest ten moment, w którym Obsydian, mimo całego swojego talentu narracyjnego, nie dowodzi doświadczenia, jakie pamiętamy z ich najlepszych czasów. I to właściwie tyle, co chciałem w dzisiejszej recenzji przekazać. The Outer Worlds 2 to jest gra kontrastów, to jest gra bardzo nierówna i właśnie z tego powodu też nie trafi do każdego. To jest dalej dobry RPG pod względem konsekwencji wyborów i tego, co się dzieje, dialogów, przede wszystkim z zadań pobocznych, ale jest bardzo ubogi w otwarty świat pod takim względem, że to jest makieta. Ten świat nie żyje, nie jest reaktywny, no i NPC-ci nie mają swojej rutyny. Jest taki bardzo pozorny. Więc kwestię tego, jak ocenicie tą grę, zostawiam wam. Ja się bawiłem dosyć dobrze. Jestem fanem gier RPG, ale to nie jest ta z tych topowych gierek. Liczyłem, że to będzie podtrzymanie formy z części pierwszej, ale nie dostałem tego. I z tymi właśnie słowami was zostawię. Dzięki, że byliście, dzięki, że wysłuchaliście do końca. Trzymajcie się. Cześć.